Witam w nowym projekcie na moim kanale. Tutaj nie wiem jak zmusić, żeby muzyka była zawsze na tym odpowiednim poziomie, dlatego musiałem to zrobić ponownie za każdym razem, gdy wchodzę do gry. A gramy w Black Mirror. Tak, czarne lustro. To jest nazwa posiadłości, która występuje w tej grze. To nie jest żadna tajemnica, bo od razu się w niej znajdziemy. To jest gra przygodowa. Może nawet troszeczkę straszna, ale jest to gra typu point and click, czyli będziemy tylko myszką się poruszać. No i co? Czas poznać nową historię. Dear Sammy, it was not easy for me to find fitting words for these first lines that I hope you are reading, as well as it was not easy to find out where you were living. I hope that my letter will reach your hands as soon as possible, as there is not much time left. Since your departure, I have contributed all my efforts and endless hours of sleepless nights looking for the truth about our family. I feel that I'm already very close to beholding its full face, and I am concerned that I might not have the strength to look at it alone. Therefore I am turning to you, Samuel, for I know that you will hear out my plea. In this envelope, you will find the ancient ring of our heritage. It is very important that you always have it with you. Take extraordinary care of it. Please return to our manor and help me. I know my time is closing in. I can feel it. I am afraid. Taki jest początek. Jakiś starszy mężczyzna zginął. Tak, ta historia to będzie taki kryminał. I właśnie zaczynamy rozdział pierwszy. Powrót przyszłości. After the funeral, we jointly returned to Black Mirror. The journey through the desolate countryside seemed endless. No one spoke a single word. When our glances met, they were full of deep sorrow. It wasn't merely grief, however, that was in our eyes. It was also a certain alienation that Victoria and Robert felt towards me. My unexpected return after more than 12 years gave them the freedom to ask all kinds of unspoken questions. I am truly sorry about what happened. Thank you, Hines. I don't know what else I should say. William was everything to me, and now... You need not say anything, Victoria. Today is a sad day for all of us. I think I will leave you alone now, if you will excuse me. You don't have to go. You are a good friend to us, as you were to William. I value your words, but I think I had better go now. Please be our guest, I beg you. I would be happy to,
if that is your wish. I would like to skim through certain volumes in your library, if you would not mind then. No, not at all. Thank you. I will be in the library. Bates, should Hines need anything, please be of help to him. Of course. You can rely on that, madam. Do not want to sound harsh, but I think we should leave you alone. You are empathic as usual, Robert. I want to be alone with my thoughts for a while. That is quite understandable. Samuel, would you see me to my study? Yes, gladly. Oh, Samuel, please stay. I'd like a word with you. Certainly. Will you excuse me, Robert? We will talk later. I will be in my study. Samuel, tell me, have you returned to stay with us for good? To tell the truth, I haven't decided yet. Give me some more time, please. Don't forget, we are still your family. You are a Gordon, and you belong here just like all the other Gordons before you. Yes, I am well aware of that, but I need to put my thoughts in order. Perhaps then I'll be able to answer your question. Oh, well. I hoped you'd say yes. I'm not feeling well. Please excuse me now, Samuel. Of course. I will go to my room. Sir, I took the liberty to clean up your room. I believe you will be satisfied with the results. Here is the key. Your suitcase is already in the room. Thank you, Bates. Victoria wants me to stay. Maybe I should have promised I would. But I haven't made up my mind yet. Maybe later. Bates has readied my room. I should go have a look. Tak jest, dostajemy kontrolę w końcu. Nie, stój. Tak, gramy tutaj postacią Samuela Gordona, który jest członkiem takiej zamożnej rodziny, która ma w posiadaniu właśnie tę całą rezydencję Black Mirror. No i się okazuje, że jeden z członków tej rodziny, właśnie William Gordon, ten, który widzieliśmy na filmiku, zginął w tajemniczych okolicznościach. No i właśnie jesteśmy po jego pogrzebie. Się okazuje, że Samuel przez 12 lat tutaj nie utrzymywał kontaktów z resztą rodziny, ale wrócił na pogrzeb i być może na dłużej, zobaczymy. Poznaliśmy przy okazji, nie jestem pewien, powinienem to sprawdzić lepiej, ale William, ten, który umarł, chyba był ojcem Samuela. Nie jestem na 100% pewien, ale chyba tak. Wiktoria była chyba jego żoną. Poznaliśmy również Roberta, który jest bratem Samuela, naszej postaci. Poznaliśmy również doktora Heinza. Doktora okolicznego, przyjaciela rodziny. I poznaliśmy naszego lokaja. Tam też Bates był. Tak się nazywa nasz lokaj. Tutaj, jak widać, większość postaci jest dorosła dość mocno. A naszym celem... mamy jakiś cel? Był ustalony? Na razie się tu rozpakowujemy w sumie. Tak, zaraz pójdziemy do naszego pokoju. Ale fajnie by było dowiedzieć się coś więcej, co się tak naprawdę tu wydarzyło, zobaczyć posiadłość w ogóle. Czemu wygląda tak mrocznie? W sumie jest bardzo ładna, ale taka ciemna. Ale zanim to ja zobaczę, czy wszystko się dobrze nagrywa. Dobrze, wygląda na to, że wszystko jest ok. Przy okazji sprawdziłem. William jest naszym dziadkiem. Tak, nie jest naszym ojcem. Nie był naszym ojcem. O naszym ojcu w sumie niewiele wiadomo. Nie wiem, czy w ogóle jest coś wspomniane w grze. Ale Robert jest naszym wujkiem. Tak, jest synem Williama, a naszym wujkiem. Czyli wygląda na to, chociaż nie jest to chyba pewne,
że Wiktoria jest naszą babcią wtedy. Tak, i Wiktorię zostawiliśmy w salonie. Chyba nie można teraz tam pójść, bo chciała odpocząć. Zaraz zobaczymy. Victoria wants to be alone. I'm not going to disturb her. No właśnie. Na razie nie można z nią pogadać. Nasz ekwipunek jest tutaj na dole ukryty. Mamy dwie rzeczy. Mamy kartę kondolencyjną Williama. William's mourning card. Nie da się jej obejrzeć. Tak, nie da się obejrzeć. Mamy jeszcze klucz do naszego pokoju. Dostaliśmy od Batesa go. The key to my room. Dobra. No i tutaj będziemy się rozglądać. Widzę, może tłumaczenie nie zawsze będzie jakieś świetne, bo tutaj mamy mały stół napisane. A to wygląda, no nawet jeśli to jest mały stół, to nie wiem, stoliczek by This to is where nazwał. Bates leaves our mail. There is no letter now. Aha, tu Bates zostawia pocztę, ale nie ma nic. Może kiedy indziej będzie tu jakaś poczta, może warto będzie sprawdzić. Ja tak mówię, bo nie pamiętam wcale, czy tu będzie kiedyś poczta, może nie. O, mamy jakiś obraz. Tych obrazów trochę w rezydencji jest. Zobaczmy z bliska. Marcus Gordon, the younger of the two brothers that began our dynasty. Marcus Gordon. I od razu jakaś straszna muzyka się włączyła. Tak, Marcus Gordon, jeden z dwóch założycieli klanu, tak? Gordonów. Tak, cofnęliśmy się, już nie ma strasznej muzyki. Tutaj jest jakiś wielki globus. Monolit. Mamy. Coś jest też na nim napisane. The founding stone of the original castle that Marcus and Mordred jointly laid in 1206. It's made of a single piece of some strange stone, charged with a peculiar kind of energy, as William would say. The atmosphere of centuries long gone can be felt around it. Marcus i Mordred Gordonowie założyli w 1206 to miejsce, tak? To strasznie dawno temu, bo nie pamiętam dokładnie jaki rok teraz jest, ale to jest wiek XX już. Chyba jeszcze nie XXI, raczej XX. Tak, wszystko jest tu raczej staromodne. Coś jeszcze? On the marble plate are the names of all the lords of our family who lived here. Aha, no dobra. Fajnie, jakieś imiona są jeszcze tu więcej podane. A i całkiem fajne jest też, że tutaj nic więcej nie da się zrobić, to się nam wygasiło. Lubię jak tak się dzieje w grach, żeby nie powtarzać. Dobra, widzę, że tutaj nas kieruje do biblioteki, jak pójdziemy na lewo. Gdzieś jeszcze można się udać? Można do jadalni pójść. Do schodów. Tak, możemy trochę się poprzeglądać po rezydencji. Może chodźmy do biblioteki, bo tam na pewno jest doktor. To jeszcze nie poszliśmy do biblioteki, tylko w inny kawałek tego samego pomieszczenia. Tu jest dopiero biblioteka. A tu mamy drugi obraz, chyba Mordreda, co? Ten wygląda jeszcze gorzej. Mordred Gordon, the heartless ruler of the dark ages of our history. His rule was ended by his own brother Marcus in 1213. No świetnie, mamy tyrana w rodzinie. I nawet na takiego wygląda. Z jakimiś ogarami tutaj. Tak. Nie chcę tej muzyki tak długo. Herb. Our family's coat of arms. It has been symbolizing our noble rights since the Middle Ages. No ale z bliska jakoś się nie da go obejrzeć. Nie wiem, czy będzie jakaś okazja. Kominek. The fire has to be maintained in winter as well as summer. Otherwise, it's very cold in here. No ciekawe, zawsze jest tu zimno. The crackling of the wood is quietly echoing throughout the hall. No, taki wielki hol i jeszcze taki pusty. Nikogo tu nie ma. Sofa.
Co o tym powiesz? William would often sit here reading the paper. That was a very long time ago, though. No skąd wiesz, skoro 12 lat go chyba nie widziałeś? Może zmienił zwyczaje? Dobra, nic więcej tu się chyba nie da obejrzeć. Chodźmy do tej biblioteki. O, mamy doktorka. Może od razu z nim pogadajmy. I saw him for the first time today. Aha, czyli dopiero go poznałeś. Doctor, can I have a word with you? No, zostaw te książki. Musi odłożyć, żeby pogadać. No, Yes, all right. o. Tutaj mamy ciekawy system prowadzenia dialogów poprzez rysunki. Tak, mamy Williama, głowę Williama narysowaną. Możemy o niego spytać. It's William. I know you were his friend and also his physician. Yes, that applies to your whole family. So, what is it that troubles you, Gordon? You do realize that this is not the appropriate time to speak about William. I don't believe it was an accident. Well, it is strange indeed. Then why would he do it? And those burns? What burns? Numerous deeply burned areas. I have no clue as to their origin. Go on. No, Mr. Gordon. Come back tomorrow. I will gladly tell you everything. I really do not want to talk about this today. All right. Then expect me tomorrow. I will certainly come back. Dr. Herman knows something important. I have to talk to him tomorrow. Tak, doktor Herman powiedział coś znowu tajemniczego o jakichś oparzeniach na ciele Williama. A przecież widzieliśmy w filmiku wprowadzającym, że wypadło z okna z wieży. A nie chcę gadać więcej. Wydaje mi się, że... Don't tell me anything more today. A właśnie, Tomorrow I will go see him in his home. tak, chciałem go kliknąć, ale... Dobrze, że Samuel powiedział, że się nie da, bo jakby miał znowu odkładać godzinę książkę, to regał. This bookcase is full of old dust-covered books. I don't think I could find one that would interest me. A co cię interesuje? To jeszcze jakiś jeden regał? Lots of books for long evenings. I haven't got time to read them now. Jak to nie masz czasu? A co ty musisz robić? Tu jest jakiś globus, jeszcze jeden, tu jeszcze jeden globus, tu lubili globusy. O, zwoje. Co to za zwoje? Porozrzucane w dodatku. Old books and scrolls. They probably fell off the pile on the chair. No dobra. Znowu obraz. Ten nie wygląda aż tak strasznie przynajmniej. Jeremy Gordon, William's father. A, czyli twój pradziadek. Już ma swój obraz tutaj, w bibliotece. A, tu jest fajniej. Ładnie wygląda. Skrzynia. It's full of various parchments and old scrolls. I can't see any interesting ones. Na razie nic ci się nie podoba. Mapa. The map of our manor. It might come in handy. I'll take it. O, w końcu coś wziął. Mapa posiadłości. Zobaczmy. Tak. Mamy mapę, z której będziemy często korzystać. Tu jest nasza posiadłość Black Mirror. Się podświetla, że będziemy mogli tutaj się podróżować szybko za pomocą tej mapy. Tutaj się też podświetlają tereny przed posiadłością. Tu mamy Wormhill Vicarage. To chyba jakiś kościół okoliczny. Willow Creek to wioska, która się tu znajduje w pobliżu.
Parę lokacji chyba się jeszcze odblokuje gdzieś w tych miejscach. Zobaczymy później. Ale na razie nawet nie wiemy, po co mielibyśmy te miejsca odwiedzać, prawda? A w sumie, czy można było kliknąć Willow Creek? Nie, nie można było tych miejsc kliknąć. Póki Samuel nie wie, po co tam iść, nie da się kliknąć. Okej. Aha, musimy się jeszcze bardziej zbliżyć do tego miejsca. Nie można z tej perspektywy oglądać różnych rzeczy jeszcze. Literary works, Renaissance. Lots of great books are among them. Maybe I'll read one of them sometime later when I'm resting. Czyli lubisz książki ogólnie. Tak można może wywnioskować. O, stara mapa znowu. A manually drawn map of the world from the 16th century. O, z XVI wieku. Wow. I znowu globus. It seems like something's missing here. Tak, to chyba jest układ słoneczny albo jakikolwiek gwiezdny, ale widać, czegoś tu faktycznie brakuje. To będzie chyba zagadka, It seems like something's missing here. ale zagadka nie na teraz. Chodźmy tutaj dalej. Tak, mamy jedną bibliotekę, która jest podzielona jeszcze na 3 ekrany. Czarna statuetka, co to takiego? The statue is holding something strange in its hand. It appears to be a key of some sort, or an amulet. Nie chcesz tego zabrać? Nie, nie chcesz tego zabrać. Regał, jest kolejny. There's no point in skimming through these books. Not one of them can help me find out what happened. Kolejny regał. Just more books. Just more books, powiadasz. Dobra, a jestem ciekaw, czy tutaj nie da się ci lepiej przyjrzeć z tej perspektywy. Tak, troszkę lepiej. Tak wygląda nasza postać. Stół. Coś jeszcze da się tu zobaczyć? Czy tylko stół? O, duża księga. Dawaj ten stół. William's work table. He used to spend hours and hours at it, writing. Dobra, pokaż tą książkę. The Chronicle of the Warm Hill Manor. The local parish has been here for a very, very long time. According to the oldest books and records, it has been here for so long that only the walls of our castle may remember its foundation. Marcus Gordon had the church built so long ago that the date has already been lost in the mists of time. Therefore, the actual age of the building can only be estimated. As in the past, there was no accurate record keeping. Should we hold to the views of respected historians, it was around 1215 AD that the church was built. It is thought that Marcus had the church built on pagan lands where many innocent people died through the ages. There is no corresponding record to this, however. Not one mention in any books or volumes available to me at the manor or the vicarage. Therefore, from a historic standpoint, this is a mere assumption, or worse, one of the many fictitious legends circulating in these lands. One thing, however, is more certain. It was this age that also gave rise to the academy at Black Mirror. As with Warm Hill Church, it was Marcus who was responsible for the construction of such a significant building. The new academy, with its vast library, was supposed to serve as a knowledge base for all the people. It was also a safe place for depositing the chronicle of the Gordon family that Marcus ordered his wise men to protect. In this, however, fate was not kind to Marcus. The whole academy burnt to stone long after his death, around 1512 AD. Despite the vigorous effort of the people at the manor, who hurried to the disaster to fight the flames, the academy burned to the ground. When they saw there was no chance to save the building, they tried to save the records from inside.
Not everyone was willing to risk their life in lethal heat for the scraps of paper that had been scribbled over. If it hadn't been for a few brave souls, however, we would have never known who Marcus Gordon was, nor some of the history of Black Mirror Manor, as most chronicles were lost to the flames. Garmour Gordon perished in the fire at the age of 45. For his bravery, eternal memory is held. There was no one left of the Academy to care for the remaining records and old books. Consequently, the volumes that remained were passed on to the Warm Hill Parish to the safekeeping of Father Matthias. Father Matthias took meticulous care of the historical treasure until his death in 1543. To that holy man, the people of Garmour Gordon are grateful for the preservation of the chronicle and the old records. Since those times, the Gordon family chronicle has been handed over from one successor of Father Matthias to the next, until today. Recorded by hand of Jeremy Gordon, 1632 AD. No proszę bardzo, dowiedzieliśmy się troszkę o historii tego miejsca. Jak widać, rodzina Gordonów wybudowało więcej niż tylko posiadłość. Tutaj całą tą parafię i akademię sprowadzili na ziemię, że się tak wyrażę. No, tak, ciekawe, że on czyta akurat ten fragment, na którym jest otwarte. Takie wielkie kroniki, nie można ich całych przeczytać. No, ale co nieco się dowiedzieliśmy.